Proszę Państwa, niektórzy z Was pamiętają jeszcze czasy, tak zresztą jak ja pamiętam, kiedy ogrodnicy mieszali substraty, mieszali swoje podłoża, wykorzystując komposty, różne mieszanki ziemi. Ja pamiętam jeszcze ogrodnictwa, które dzierżawiły parki w mieście, zbierając liście, aby produkować ziemię liściową do wysiewów. To się działo jeszcze powszechnie w latach 60. Koniec lat 60., początek lat 70. To był czas, kiedy do produkcji ogrodniczej zaczął wchodzić torf. I zaczęły się dla nas dobre czasy, czasy bardzo intensywnego rozwoju produkcji ogrodniczej, transportu roślin na duże odległości. Okazało się, że torf był czymś łatwym, aczkolwiek bardzo dobrze pamiętam jeszcze taką książeczkę z początku lat 70. profesora Habera z Uniwersytetu w Poznaniu, gdzie każdy akapit kończył się, tytuł był Uprawa roślin ozdobnych w torfie. I każdy akapit, każdy rozdział kończył się i ten temat wymaga dalszych badań, bo nie wiadomo, czy to będzie w ogóle możliwe, czyli uprawianie konkretnych roślin w torfie. Dzisiaj nikt na ten temat się nie zastanawia. Minęło 50 lat i stoimy przed nowym wyzwaniem. Proszę Państwa, około 5% wydobywanego torfu wykorzystywane jest w produkcji ogrodniczej. Niestety te trendy, idące za tym regulacje prawne, głównie z Unii Europejskiej, kierunki rozwijane pod wpływem tej ideologii ocieplenia klimatu i zmian klimatycznych powodują, że torf i ogrodnictwo stało się tutaj jednym z głównych winowajców, bo w torfie zgromadzone jest tyle dwutlenku węgla, że jak my ten torf wydobywamy, to my niestety działamy na niekorzyść planety i regulacje prawne, które nam Unia funduje, prowadzą do tego, że w krótkim czasie będziemy musieli zastąpić torf w naszych substratach, w naszej produkcji innymi komponentami. I obiecałem, że nie będę straszył, natomiast my możemy się buntować, może nam się to nie podobać, ale niewiele tutaj zmienimy, bo są kraje takie jak Anglia, gdzie wszyscy duzi kupcy, handlowcy z dużych sieci już tylko i wyłącznie kupują rośliny produkowane w substratach beztorfowych, a te sieci są międzynarodowe. Te sieci działają również w Polsce, w innych krajach ościennych, więc to pytanie i to wyzwanie również do nas przyjdzie. Aby Państwu przybliżyć ten temat, módlmy się i wierzmy, że będzie to szło powoli i nie tak szybko, jak to się wydarzyło w Anglii, ale aby przybliżyć Państwu i pomóc Wam się przygotować na początek może mentalnie, intelektualnie, zaprosiliśmy do tej naszej rozmowy ludzi, którzy siedzą w temacie bardzo mocno. Zacznę od pana doktora Piotra Chochury z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Witamy Cię, Piotrze, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jacek Stępowski, dyrektor handlowy firmy Classman, jednego z liderów w produkcji i dostawie substratów w Europie i kolega, którego poznałem w ubiegłym roku w Pradze na takiej ciekawej konferencji, którą organizowałem. I tak go polubiłem i doceniłem jego wiedzę, że stwierdziłem, że może bardzo wzbogacić nasze spotkanie. Zbynek Slezaczek. Powiedz jeszcze raz teraz ładnie, sam się przedstaw. Zbigniew Slezaczek. Zbigniew Slezaczek. Zbigniew mówi po polsku na szczęście tak dobrze, że my tak po czesku nie potrafimy. Zbigniew sprzedaje substraty firmy Gramoflor i ma duże praktycznie doświadczenie, ponieważ prowadzi już przynajmniej kilka szkółek bylin w Republice Czeskiej, które bazują na substratach albo o mocno zredukowanym udziale torfu, albo całkowicie beztorfowe. Poprosimy, żeby się podzielił z nami tymi doświadczeniami. Ale aby zacząć od początku, myślę, że warto się pochylić nad tematem, dlaczego torf był taki dobry
i jakie alternatywy mamy, co jest możliwe, bo nie zakładamy, że wrócimy do mieszania własnych kompostów liściowych, darniowych, ziemi inspektowej, bo inspektów nie ma. Chyba do tego już nie wrócimy. Mamy, proszę Państwa, do czynienia z rodzajem rewolucji, jak w wielu dziedzinach naszego życia, tak samo w naszej branży, no i musimy się przygotowywać. Jacku, myślę, że Ciebie poproszę, abyś zaczął tutaj wywiad. Co mamy do dyspozycji? Co nas czeka? Szanowni Państwo, no więc króciutko zacznę od tego może, czym jest torf do tej pory, czyli ten torf, który w postaci substratów, który Państwo używacie w swoich gospodarstwach. Torf jest materiałem organicznym, oczywiście martwym materiałem organicznym. Torf zbiera się, nie kopie, o czym mało Państwo może wiedzą, ale torfowiska podlegają i torf podlega pod prawo górnicze. Każdy z zakładów musi mieć na etacie sztygara, bo bez tego nie mógłby eksploatować złóż torfowych. I torf od wielu, wielu lat, na samym początku to była kopalina, chociaż po dzień dzisiejszy używana w przemyśle energetycznym. Natomiast w latach powojennych, a właściwie taki renesans torfu ogrodniczego nastąpił w latach 70. i 80., o czym tutaj pan Tomek wspominał. Natomiast torf jest... Tak na dobrą sprawę nikt do dzisiejszego dnia nie wymyślił nic lepszego od torfu. Torf jest na tyle naturalnym materiałem o niskim i stałym pH w granicach odczynu mniej więcej 4, 3,8, 4,2 czasami, ale to jest mniej więcej 4, do którego wystarczy dodać odpowiednie ilości nawozów wapniowych w celu podniesienia odczynu do odpowiedniej wartości przeznaczonych dla różnych roślin. Czasami te rośliny, które rośliny wymagają niższego pH, niektóre wyższego. Czyli dokładamy nawóz wapniowy, który podnosi pH, dokładamy nawóz mikroelementowy i nawóz makroelementowy. Czasami są jakieś inne jeszcze dodatki, ale to już są szczegóły i niuanse. I w tym momencie uzyskujemy najlepsze podłoże dla roślin. Oczywiście dochodzi do tego granulacja. Doskonale Państwo pewnie wiedzą, że w miarę wzrostu objętości doniczki struktura, grubość torfu musi być coraz grubsza, czyli małe doniczki, multiplaty, paperpoty, bardzo drobna struktura, później coraz grubsza, taka do 2 cm, do dużych pojemników, kontenerów coraz grubsza, do 4, nawet 5 cm. Dlatego... Ja myślę, Jacek, że warto jeszcze dodać, żeby się tu nie rozwodzić za dużo na temat torfu, bo zakładamy, że wszyscy to wiedzą, że torf miał tą wspaniałą właściwość, że dla każdej grupy roślin, począwszy od wrzosowatych, które potrzebowały niskiego pH, do roślin o prawie że obojętnym pH, byliśmy w stanie ten substrat torfowy dostosować tylko odpowiednim wapnowaniem, zmieniając odczyn pH. Tak, to jest oczywiście to, co właśnie powiedziałem, że dodając odpowiednie dawki nawozu wapniowego mogliśmy sobie podłoże, czy nawet samodzielnie, tak jak kiedyś się produkowało, w tej chwili robią to wyspecjalizowane firmy, uzyskać odpowiednie podłoże do każdej grupy roślin. Ale się nam to kończy teraz. Tak. Natomiast, no, tak jak było powiedziane właśnie, różne naciski, może nie są to jeszcze naciski polityczne, ale ekologiczne, powodują to, że większość albo prawie wszystkie liczące się firmy na świecie, ale zwłaszcza w Europie, zaczęły poszukiwać różnych alternatyw dla torfu, żeby zastąpić, jeśli nie całość torfu, to przynajmniej jego część. I tutaj właśnie kilka słów powiem o tych alternatywach. Przede wszystkim takim materiałem, który bardzo dobrze zastępuje torf, aczkolwiek nie nadaje się do wszystkich roślin, jest kokos albo włókno kokosowe. Niestety każdy z tych materiałów alternatywnych, o których za chwilę powiem, niesie ze sobą różne zagrożenia. Kokos pochodzi niestety z Azji, jest dosyć drogim materiałem i ryzykiem stosowania kokosu, albo nie tyle może stosowania, co używania kokosu, jest ryzyko przerwania w jakimś momencie z jakichś powodów łańcucha dostaw do Europy. Innym składnikiem bardzo... Wejdę Ci w słowo. Kokos to jest hasło, natomiast na rynku i w substratach mamy do czynienia z różnymi produktami kokosowymi. Czy Ty chcesz coś powiedzieć, czy doktora Hochurę spytamy o to? To znaczy ja tylko powiem, że w większości w substratach używa się czegoś, co po angielsku nazywane jest coir, czyli ta drobna frakcja
takiego jakby włókna kokosowego, może nie włókna Bo kokosowego, mamy, tej mamy części włókno, kokosu. mamy włókno, Tak. czyli to, co jest z tej łupiny orzeka kokosowego i potem mamy mieloną tą twardą łupinę, prawda? Tak. Nie? To nie tak. Jak to jest, Piotrze? Proszę Państwa, my używamy w Polsce terminu włókno kokosowe. Tak naprawdę jesteśmy w stanie wyróżnić co najmniej 3 frakcje. Jedno to jest kokodust, czyli pył kokosowy. To jest taka miękka tkanka i to przypomina granulat grubego cukru, oczywiście z ciemnobrązowego. Potem mamy te właściwe włókna, czyli twory, które są długie. Długość może być różna. Ja z to mówię, to co z włókna, jeżeli już się nie da nic upleść, utkać, to co spadnie, to jest dla nas do ogrodnictwa. I jeszcze mamy chipsy kokosowe, czyli tą okrywę, która jest po prostu cięta mechanicznie. One wszystkie się różnią właściwościami, plus to, że kokos jako produkt naturalny też się różni właściwościami w zależności od miejsca pochodzenia. Ja tu tylko uzupełnię to, co powiedział pan Jacek, co do torfu. Kapitalną rzeczą przy torfie jest to, że on jest wolny od patogenów. Państwo kupujecie i wiecie, że nie będziecie mieć na początku chorób. Natomiast te alternatywne materiały, z tym będzie różnie. I dlatego raczej Państwo nie będziecie sami robić sobie podłoża, bo firmy po prostu zainwestują pieniądze w ogromne instalacje do dezynfekcji. Te wszystkie rzeczy z kompostów, tego typu rzeczy, tak? Czyli z tego fragmentu rozmowy przesłanie jest takie, że jak słyszycie o kokosie, to przynajmniej mamy 3 różne frakcje, produkty i one będą miały wpływ na właściwości substratu. Ja tylko kokos podsumowując, on u nas ma troszkę złą legendę, bo pierwsze włókna kokosowe, które zostały wprowadzone, były zasolone, bo w Polsce niestety w latach 90. to się zaczęło, działała zasada CCC, czyli cena czyni cuda, tak? Jak najniższa cena, a bardzo tanie włókno jest zasolone, bo oczyszczenie włókna kosztuje pieniądze. I dzisiaj, jeżeli Państwo będziecie kupować włókno, gdyby kogoś podkusiło, zróbcie koniecznie analizę, bo różne firmy podejmują się tego. Jeżeli robią to profesjonaliści, to Wam nie sprzedano zasolonego materiału. Oni zadeklarują, czy Klasman, czy Ceres, jakie tam jest zasolenie. Natomiast jak kupicie to Państwo od firmy, która sprowadza wycieraczki, to może być różnie. Nie będziemy w to wchodzić. Jest to kokos, jedna tak. z alternatyw. Okay. Ja tutaj koledzy wiedzą, że się umówiliśmy, mamy limit czasowy, nie chcemy opóźniać, bo każdy z tych tematów o kokosie moglibyśmy tutaj zrobić godzinną dyskusję i o każdym jednym z komponentów, ale nie to jest celem. Celem jest pokazać możliwości, jakie się przed nami jawią, że ten torf, nawet jeżeli będzie nam znikał całkowicie, to ciągle jakiś wybór mamy, ale ten wybór wymaga wiedzy i to chcemy Państwu przekazać. Jacku, kontynuuj. Co dalej oprócz torfu? To w takim razie skracając, Oprócz kokosu. Tak, skracając w takim razie następnym taką alternatywą, aczkolwiek alternatywą dosyć drogą, ale używaną od szeregu lat jest perlit wytwarzany z skał. Jego wadą jest to, że jest drogi, ponieważ do jego wytwarzania potrzebne jest dosyć dużo energii w postaci gazu. Więc siłą rzeczy jest to drogi składnik. Innymi składnikami bardzo popularnymi już w tej chwili, wiele firm je stosuje, jest włókno drzewne. Różne firmy w różny sposób to włókno drzewne przygotowują i dodają do substratów. Włókno drzewne pochodzi z drzew iglastych, dlatego że drzewa liściaste posiadają garbniki, które mogą w jakiś sposób wpływać na wzrost roślin, więc włókno z drzew iglastych powstałe w wyniku dosyć wysokiego ciśnienia i temperatury zostają odparowane żywice, zostają wyeliminowane patogeny. To włókno przyjmuje postać takiej waty, trochę sztywnej, takich kawałków, zupełnie nie przypomina drewna i to jest bardzo dobry składnik, który może do 30, nawet 40% zastępować ilość torfu w torfie. Innym składnikiem alternatywnym, którym możemy się dzisiaj posługiwać, jest to samo włókno drzewne, ale kompostowane. Dzięki temu kompostowaniu unika się efektu zbiałczania azotu, czyli pochłaniania azotu w samym pierwszym etapie stosowania podłoży w uprawie roślin. Kompostowana również poszukuje się innych alternatyw. Używana jest w tej chwili kompostowana kora sosnowa, która również przy zachowaniu odpowiedniej jakości może być doskonałym substytutem podłoży. No i oczywiście do tego wchodzą przeróżne
nowe dodatki, jeszcze nie stosowane na szeroką skalę, ale tylko Państwu tak zaznaczę. Do niektórych roślin, zwłaszcza do rozmnażania lub do roślin storczykowych na przykład, rozpoczyna się już na zachodzie w tej chwili w Holandii na dosyć dużą skalę produkcja muchu torfowca, czyli tego muchu, z którego pochodzi po wielu tysiącach lat torf. Mech torfowiec jest produkowany, zbierany, on rośnie w przeciągu kilku miesięcy, zbierany, prasowany na takie dosłownie cieniutkie listeczki. Jak ktoś będzie chciał, zapraszam na nasze stoisko, pokażę. I on do różnych upraw może być stosowanych, oczywiście nie do upraw szkółkarskich czy do dużych pojemników, ale do małych pojemników, do produkcji tak zwanych mikrogrinów on już jest używany. No i przeróżne, szanowni państwo, biopolimery, czyli maleńkie kosteczki z nitek biopolimerowych, ale które już są używane najczęściej do produkcji hydroponicznych, czyli produkcji sałat, ziół, tych właśnie kiełków przeróżnych. W tym kierunku idzie świat i mam nadzieję, że wymieniłem chyba wszystkie składniki alternatywne, natomiast każdy z tych składników alternatywnych ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Minusami najczęściej są te minusy natury ekonomicznej, że każde wytworzenie takiego składnika alternatywnego niestety, może poza włóknem drzewnym, niestety, ale jest droższe niż normalnego torfu. Piotrze, gdybyś miał wybrać któryś z tych składników, z tych komponentów wymienionych tutaj albo wybrać kilka i stwierdzić, że który jest najlepszy, jesteś w stanie coś takiego powiedzieć, czy to jest dzisiaj trudno i właściwie tajemnica będzie w firmach mieszających, bo każdy substrat będzie inny? Nie, ja myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Po pierwsze, coraz więcej kokosu, ale tu jest ograniczenie z podażą, bo jeżeli się przestawimy, kokos jest powszechnie dostępny teraz, ale on stanowi ułamek procenta, znaczy nie wiem dokładnie ile rynku, ale może kilkanaście procent rynku, tak? Znajdziemy go w mieszankach różnych podłożowych, jak również czysty, czyli będzie nam się zwiększał udział kokosu, ale on jest bardzo drogi, będzie włókno drzewne. Skoro, proszę Państwa, to co powiedział Pan Jacek, tak, jest paradoks. W tym roku rozmawiałem z przedstawicielami firm, kora potrafiła być droższa od torfu. Kora. Tak, zwłaszcza ta certyfikowana z tym certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej. Proszę Państwa, niestety te wszystkie rozwiązania alternatywne podnoszą nam koszty produkcji podłoży. Tak? Może jednak sami zaczniemy znowuż komposty mieszać. Jeszcze mamy komposty, ale z kompostami jest bardzo duży problem, mianowicie ogromna zmienność i ryzyko chorób. Tak? Ale duże firmy, które będą przerabiały ogromny strumień biomasy, będą w stanie to standaryzować i przystosowywać te komposty do różnych grup roślin. I myślę, że będziemy szli w kierunku jeszcze większej specjalizacji, jeżeli chodzi o podłoża, zwłaszcza wykorzystując te alternatywne materiały, no głównie organiczne, bo mineralne są po prostu dość kosztowne, tak? Zwłaszcza perlit czy vermiculit, świetne podłoża, ale bardzo drogie, bo kilka razy droższe od tej podstawy, jaką jest torf. A mieliśmy nie straszyć tutaj naszych słuchaczy. Faktycznie cena będzie tym elementem. Poza tym wchodzimy w okres, kiedy z pewnej standaryzacji i różnic, które się sprowadzały do frakcji, do udziału poszczególnych komponentów frakcji torfu, ale parametry fizyczne, znaczy fizyczne może nie, ale parametry chemiczne i uprawowe, cechy były podobne. Teraz będziemy mieli różnorodność, często bardzo lokalnie zróżnicowaną. Zbinku, jak to się u Was dzieje? Ty wykorzystujesz co jest podstawowym, te substraty, co jest podstawowym komponentem w tych, które Ty oferujesz ogrodnikom bylinowym? Czy też te wszystkie wymienione składniki, czy w samym kokosie produkujesz? Nie, jest to mieszanka wielu różnych składników, bo na jednym składniku alternatywnym nie da się produkować. Nie? Żeby mieć wygodne fizyczne właściwości, trzeba mieć różne składniki. Ja głównie robię z 5, 6, 7 różnymi składnikami. Są składniki, których warto dać mało, do 10%, przykładowo kompostu.
przykładowo perlitu, a tak samo według ceny i według tego, że wody nie chłoni, a robię przykładowo 30% włókna drzewnego, 30% drobnomielonego kokosu, kokopitu i później po 10% perlit, po 10% keramzit, po 10% kompost. Nie? I same włókno drzewne to nie jeden produkt. Przykładowo w naszej firmie Gramoflor jest 5 różnych frakcji włókna drzewnego, które nadajemy się kombinować do jednego receptu, nie? Żeby otrzymać takie właściwości, które są potrzebne dla danej uprawy. To znaczy ten skład tego gotowego podłoża jest przynajmniej 5, mogę 7, 8, 9 różnych komponentów, które składają tylko tych 100% samego podłoża i do tego jeszcze nawozy naprawdę. Czy masz taki jeden wypraktykowany, którym możesz wszystkim ogrodnikom polecić, czy w zależności od szkółki, miejsca jednak to zmieniasz? Nie istnieje uniwersalny produkt, bo szkółkarze i producenci bylin różnie uprawiają, różnie podlewają, mają różne gatunki, różne wielkości doniczek. To znaczy dla każdej firmy robię inne podłoże, bo nie jest możliwe jedno podłoże beztorfowe lub z dużo obniżoną ilością torfu użyć do wszystkich firm. To się po prostu nie sprawdziło. Proszę Państwa, Tak i nie to już funkcjonuje. od razu z tego jest prosty wniosek, że my tutaj sygnalizując pewne rzeczy, nie jesteśmy w stanie dać żadnej jednorodnej recepty i odpowiedzieć Państwu bierzcie to albo to. No to jest to przesłanie, mieliśmy nie straszyć, że jednak będzie wymagana wiedza, będzie konieczność korzystania z wiedzy osób, które się w tym specjalizują i to od razu zarówno Zbinek, jak Jacek i pan doktor Chochura będą przez te 2 dni z nami. Skorzystajcie z tej możliwości, nie krępujcie się, rozmawiajcie z nimi, zbierajcie wiedzę na tym etapie, kiedy nie jesteście jeszcze zmuszeni do produkowania całkowicie w substratach beztorfowych. Jacek, jak to u Ciebie wygląda? Czy macie już doświadczenia w uprawach takich większych bylin czy szkółkarskich na beztorfowych, czy to dopiero jest początek? Kompletnie na beztorfowych substratach jeszcze nie w Polsce, natomiast na zachodzie już tak. Generalnie jeśli chodzi o zredukowany torf, czyli ten torf, który posiada około w różnych mieszankach 10, 20, 30 bądź nawet 40% składników alternatywnych. Generalnie jest to włókno drzewne. W Polsce już wiele takich upraw zarówno kwiaciarskich, jak i szkółkarskich się już produkuje, już rośliny się uprawia. Z różnymi efektami. Niestety uprawa roślin na substratach ze zredukowanym torfem, na razie mówmy o zredukowanym torfie, jeszcze nie tym takim kompletnym substracie beztorfowym, wymaga niestety znacznie zwiększonego reżimu, zarówno w podlewaniu, jak i w nawożeniu. Myślę, że tutaj akurat o tym pan doktor opowie, ale tak, gotowe podłoża ze zredukowanym torfem już są dostępne i na zachodzie Europy, i również w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o podłoże kompletne beztorfowe, w tej chwili mamy jeden produkt, ale każdy rok przynosi nowe doświadczenia i po prostu cały czas razem i firma, jak i również we współpracy z ogrodnikami i w Polsce, i na zachodzie pracujemy. Czyli również jesteście gotowi, tak jak Gramoflor, jak tu Zbinek robi, w rozmowie z klientem, bazując na lokalnych jego właściwych warunkach, dostosować odpowiedni substrat, bo jest to dopiero nowy kierunek, który przed nami stoi i warto już dzisiaj zaczynać. Proszę Państwa, doświadczenia moje, szczególnie z naszego gospodarstwa w Portugalii, gdzie z naszym angielskim partnerem produkujemy już bardzo dużo doniczek na potrzeby rynku angielskiego, 100% bez torfu, są takie, że jest to możliwe, jest to bardziej wymagające, przede wszystkim jeżeli chodzi o reżim nawodnieniowy i nawożeniowy. I pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, a mówię to w oparciu o swoje doświadczenia, nie próbujcie zrobić
doświadczeń u siebie na metrze kwadratowym albo nawet na większym kawałku, ale pomiędzy innymi roślinami w tym standardowym swoim reżimie podlewania i nawadniania, bo na praktycznie 100% wyjdzie Wam, że to jest do kitu i do niczego się nie nadaje. Substraty beztorfowe wymagają innego traktowania, jeżeli chodzi o podlewanie i o nawożenie. O nawożeniu będziemy mówili w drugim panelu. Natomiast skąd się to bierze, szczególnie to podlewanie? Piotrze, może zwróć uwagę tutaj na jaka jest przyczyna tego. To wynika z właściwości wodnych torfu. Torf w stanie naturalnym, to proszę Państwa, torfowisko jest całe zalane wodą. On stoi w wodzie, tak? Do pozyskiwania torfu my osuszamy torfowisko i torf generalnie ma tendencję do zatrzymywania dużej ilości wody, natomiast większość tych materiałów alternatywnych ma zdecydowanie słabsze właściwości wodne, tak? One są bardziej też porowate i wtedy musimy podlewać, generalnie zasada, częściej, a mniejszymi dawkami, bo to podłoże Wam mniej tej wody zatrzyma fizycznie w objętości, tak? Do tego się to sprowadza. I jeżeli będziecie Państwo podlewać standardowo, to te przerwy między cyklami nawodnieniowymi dostosowane do torfu będą dłuższe, to podłoże będzie Wam nadmiernie po prostu przesychać. Jeżeli znowu zrobicie podłoże na przykład o dużym udziale kompostu, to może się okazać, albo dodamy jakiegoś składnika mineralnego typu glina, to może się okazać, że ono będzie za dużo wody zatrzymywać. Także tutaj musimy do tego podejść indywidualnie i to, co powiedział Pan Tomasz, ja Państwa bardzo zachęcam, żebyście się nie pobawili w naukowców, ale eksperymentatorów, po prostu wydzielić sobie kawałek kwatery i tam traktować to osobno. Kupić pół palety, paleta, kilka worków, produkty z różnych firm, przetestować, jak to się u Was zachowuje, bo proszę Państwa, my tego nie doceniamy, ale bardzo duże znaczenie ma, gdzie jest zlokalizowane gospodarstwo, szkółka, jaki macie Państwo tam mikroklimat lokalny, czy tam macie na przykład wysoką wilgotność powietrza, bo jesteście w jakimś przeniżeniu terenu i temperatura jest troszkę niższa, a ktoś inny ma ekspozycję na słońce i jeszcze przewiew wiatru. To zupełnie inaczej będzie to podlewał. Są to takie detaliki, ale one po prostu decydują o sukcesie uprawy. Plus to, że jeszcze dostosowanie tego materiału, tego substratu uprawowego do konkretnych grup roślin. Tutaj też są bardzo duże różnice, zwłaszcza w bylinach, bo jeżeli my jesteśmy w szklarni, nie wiem, mamy pelargonię, sulfinie, tych gatunków jest mniej, te różnice międzygatunkowe są mniejsze, natomiast w przypadku bylin, przeciętna szkółka ma przynajmniej kilkadziesiąt gatunków i taksonów, tak? A często one mają skrajne wymagania, to co już tutaj kolega zaznaczył. Niemniej wiemy z praktyki, że stworzenie specjalnych warunków w szkółce dla każdej byliny czy dla grup bylin oczywiście. jest praktycznie niewykonalne. grupujemy je, I nie? my jako firma sprawdzamy odmiany tak, żeby one w tych uśrednionych warunkach rosły podobnie dobrze. Oczywiście nie mówimy tu o roślinach wrzosowatych, czy o jakichś czy o paprociach, o jakichś specjalnych grupach, które zazwyczaj gdzie indziej się osobno się produkuje, ale to wszystko, o czym tutaj Oleg mówił, staramy się to uśrednić. Ja osobiście tą cechę substratów beztorfowych, którą najbardziej lubię, to jest to, że trudno w nich zalać. To I się to jest potwierdza w skali niska firmy, pojemność gdzie bazujemy na różnych osobach, na pracownikach. Nie wszyscy mamy pełną automatykę, a nawet jeżeli mamy, to i tak to zalanie jest możliwe. To w substracie beztorfowym dużo trudniej zalać, natomiast to podlewanie musi być częstsze. Jest dużo trudniej podlać, prawda? O nawożeniu będziemy mówili w drugim panelu, bo ono też jest tutaj istotne. Tak, ja tylko dodam, że niesie to w pewnym sensie taką pozytywną rzecz, stosowanie substratów beztorfowych czy zredukowanym torfem, jeśli chodzi o nawadnienie, dlatego że wierzchnia część doniczki szybciej przesycha i utrzymuje się bardziej sucha, aniżeli to dno doniczki, co może przynosić pozytywny skutek tego, że rzadziej będą kiełkowały chwasty, glony, a zwłaszcza wątrobowce, które na pewno dla Państwa są wycofano uciążliwe. herbicydy do zwalczania. Słuchajcie, powiedzieliście kilka razy, padło tutaj w rozmowie określenie kompost. Co macie na myśli, mówiąc o kompoście?
Ty mówiłeś o kompoście, że dodajesz, Piotr mówił o kompoście, No. a ja mówiłem, że komposty nie mają, czy mówiliśmy razem, że komposty nie mają przyszłości. Te, które robiliśmy kiedyś w ogrodnictwach. O jakich kompostach mówicie? Okej, to znaczy... Oczywiście nie mieszamy, bo w Anglii wszystkie substraty nazywają się kompost, także o tym nie mówimy. Proszę Państwa, z kompostów wyprodukowanych w gospodarstwie zrezygnujemy. Po pierwsze, nie macie takiego wolumenu materii organicznej, żeby pokryło Wasze potrzeby zazwyczaj. Po drugie, przygotowanie, samodzielne podłoża też kosztuje, proszę Państwa. Nie mamy, zazwyczaj gospodarstwa nie dysponują odpowiednim sprzętem, żeby dobrze komponenty wymieszać, stąd jest to trudne. Mówiąc kompost, ja mam na myśli strumień odpadów, który trafia do kompostowni miejskich, bo mamy tą selektywną zbiórkę odpadów. Tam są setki, jeśli nie miliony metrów sześciennych materii, która jest kompostowana. W Polsce jeszcze to słabo działa standaryzacja, tak? Ale firmy podłożowe mogą z tego czerpać i jeżeli będą gromadziły ogromne ilości tego materiału, mogą go homogenizować, czyli robić komposty o w miarę powtarzalnych parametrach. To jest kluczowe, bo kompost jest bardzo zmienny. Jeżeli mamy zimę, to nie ma trawy, nie ma liści, głównie odpadki z kuchni tam trafiają, tak? Jeżeli przychodzi wiosna, pojawia się bardzo dużo trawy, jesienią bardzo dużo liści. Czyli ta homogenizacja, bo to, czego my oczekujemy, jako ogrodnicy, po jednorodnych substratach bazujących na torfie, chcemy mieć coś, co nam rozwiąże problem, a nie ten problem przysporzy. Bo i tak mamy niezłe wyzwanie, żeby to Potem jest zrobić. powtarzalność tego materiału. Zbirku, Nie? co mówią twoi klienci, bo produkują w tym? Czy są zadowoleni, czy mają dużo problemów? Z kompostem myślisz? Nie, w ogóle z substratami, bo masz 10% kompostu, 10% innych składników. Jeżeli dobrze zrozumiałem, 30% bazujesz na kokosie, 30% na włóknie drzewnym, a potem te 40% to jeszcze dajesz po 10% różnych komponentów, tak? Przykładowo, tak. Kompost też tam jest, te 10% kompostu. Różnie, nie, jest różnie. Ale są tacy, panie, idź pan stąd, bo to się nie nadaje do produkcji. Czy udało ci się przekonać i wszyscy są zadowoleni? Jak to wygląda? Nie, tak nie jest, że wszyscy są zadowoleni. Jest to dokładnie inna uprawa. Tutaj jak rozmawialiśmy, to znaczy klient musi częściej podlewać, w mniejszych dawkach, więcej nawozić, po prostu musi, inaczej nawozić, to jeszcze będziemy dyskutowały na ten temat. I nie wszyscy są zadowoleni. Jest lepiej chodzić, mogę co roku dać o 10% mniej torfu i o 10% więcej alternatywy komponentów do receptury substratów i po prostu pozwoli się na to utrzymać, pozwoli zwiknąć się na te substraty nowego rządu i nie wszyscy klienci są zadowoleni, bo jak substraty za dużo przesychają, przykładowo, no to niektórzy mają kłopoty, bo po prostu kiepsko im się podlewa. Jak muszą podlewać 2 razy do dnia, to już jest tak samo nie, co by się im No tak, podobało. to jest sytuacja wielu mniejszych i średnich szkółek, które rano stoją na rynkach, na giełdach, handlują, przyjeżdżają w południe, a tam już wszystko wisi, bo pracownika nie ma na przykład, który by to podlał, a to by już trzeba 2 razy do tych godzin południowych podlać, szczególnie jeżeli mamy takie lato i taki przebieg warunków jak w tym roku. Ale jeszcze wrócę do kompostu, bo kompost jest ciekawy produkt, bo kompost, większość tych składników alternatywnych nie chłoni wodę, robią tylko drenaż. Kompost chłoni wodę, ale ma bardzo wysokie zasolenie, bardzo dużo potasu. To znaczy ostrożnie musi się z nim, ale jak daje się parę procent, to te właściwości są lepsze tego podłoża. Parę procent, myślę tam 5, 7, 8%. 10% jest maksimum. Nie? I 5% bardzo dużo zmieni właściwości podłoża i rośliny są kompaktne. Oni nie przerzustają na tyle. Te internoria są niższe. I te rośliny są ciekawsze, piękniejsze. Czyli plus takiego To jest podłoża. plus kompostu i tylko parę procent jest, że robi kompaktne rośliny. Czyli Nie? zadanie, o którym tutaj Piotr powiedział, dla Was, dostawców substratu, polega na tym, żeby odpowiedniej proporcji i odpowiednio ustandaryzowanego kompostu domieszywać do substratu. Ale jeżeli też dobrze zrozumiałem to, co tutaj powiedzieliśmy, to takie wskazanie praktyczne dla naszych słuchaczy byłoby, aby nie czekać, aż już nas zmusi ustawodawca albo nasi klienci i powiedzą, my
my już od was nie chcemy substratów z torfem, tylko żeby zacząć już teraz uczenia się tych substratów, rozmawiając ze swoimi dostawcami substratów i rozmawiając o sukcesywnej redukcji udziału torfu w kierunku tych pozostałych komponentów, aż się nauczymy i okaże się, że jeszcze mamy ten bufor torfu, ale już widzimy, że jest to możliwe bez tego, aż dojdziemy do pełnego beztorfowego, a jeszcze wy nie będziecie jako firmy spali i będziecie też szukali alternatyw. I jeszcze chciałeś coś dodać? Tak, moje doświadczenie jest, jak dodaje się 20-30% alternatywnych komponentów, to ten substrat jest jeszcze lepszy niż sam substrat tylko na bazie torfu, bo jest wyższa pojemność powietrzna. Jak do 50% alternatywnych komponentów, to znaczy 50 torf, połowa alternatywy, klient, jakoś producent roślin nie musi bardzo dużo zmieniać. Nie musi zmieniać system podlewania, nie musi zmieniać system nawożenia. Do 50%. Jak jest wyższy udział alternatywnych komponentów niż 50%, to już musi producent zmienić system hodowlania roślin. Czyli do 50% alternatywnych komponentów możemy nic nie zmieniać, czyli takie substraty możemy już od razu wprowadzać do swojej produkcji i patrzeć, jak to się dzieje. Nawet nie musimy ich osobno uprawiać. Tak. Natomiast jak przekroczymy te 50, to już zaczynają się te wyzwania, ale one nas czekają i zachęcamy Państwa, żebyście jednak w tym kierunku podążali i uczyli się tego już dzisiaj. Myśmy z Olkiem, mówiąc o tych roślinach odpornych na suszę, trochę tak na torf wskazywali, że jest wrogiem, chociażby te zasadzenia żwirowe czy inne wymagają roślin, które są pozbawione torfu, żeby ten torf nie trzymał tego nadmiaru wody, bo to jest jednym z problemów. Proszę Państwa, ja o tym już wielokrotnie mówiłem, większość pewnie z Państwa słyszała, że jednym z kłopotów, jaki konsumenci mają i przychodzą z reklamacjami, że jakaś jeżówka na przykład im zmarzła zimą. Jeżówki w naszym klimacie zasadniczo nie marzną. One gniją po prostu od nadmiaru wody. Ale ten nadmiar, ale ja mam, panie, na piasku. Natomiast tak, ale jeżeli sadzimy jeżówkę w wrześniu czy nawet w sierpniu z doniczki 2 albo 3 litrowej, która siedzi w wielkiej bryle torfu, to ona nie ma w ogóle, personifikując ochoty i chęci, żeby się ukorzeniać w ten piasek, bo ona w tym torfie ma ciągle wystarczająco wody i potem przychodzi zima, ona traci część nadziemną, deszcz pada, a tam ciągle jest błoto w tym torfie i ta roślina gnije. I to jest jedna z głównych przyczyn, dlatego jak pamiętacie, mówiąc, że sadziłem tą rabatę żwirową, to ja nawet te sadzoneczki z tej odrobiny torfu, który w naszym przypadku ma już w 70% zredukowany torf, bo na takim substracie pracujemy w naszych paper plagach i sadzonkach, które Państwu oferujemy, to i tak zlikwidowałem to. Ale wchodząc w te substraty beztorfowe, to my takie rośliny tym naszym tereniarzom zieleni, czy zakładaczom terenów zieleni będziemy mogli spokojnie oferować z argumentem, proszę Państwa, tu już masz produkt taki, który możesz spokojnie sadzić w terenach zieleni i on będzie się dobrze przyjmował, bo on nie ma tak dobrze w tym substracie, żeby się nie chciał przekorzenić w naturalny grunt. Dobrze mówię, czy byś coś tutaj zmodyfikował? Torf jest tak dobrym podłożem, że zapewnia komfort wzrostu. No my staramy się w szkółce na etapie produkcji zrobić roślinom komfortowe warunki, żeby one wyglądały tak pięknie jak tutaj. Natomiast jak idą do klienta, trafiają do różnych warunków, tak? Ale jakby nadrzędnym celem tutaj z tym torfem, no jednak jest tutaj te decyzje polityczne i za chwileczkę przyjdą nam regulacje prawne. Ja tu tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, matko, uciekło mi teraz myśl, przepraszam bardzo. To zaraz Ci się przypomniemy. Że Państwo możecie zrobić z tego atut marketingowy, że dajcie na etykiecie albo na stoisku, produkuje z obniżoną zużyciem torfu albo beztorfowo. Proszę Państwa, teraz, no, czy nam się to podoba, czy nie, jest bardzo dużo konsumentów, ich będzie coraz więcej, którzy w ogóle o niczym nie mają pojęcia, przepraszam, są informatykami, nie wiem, sprzedawcami jakimś czegoś, nie mają pojęcia o roślinach. Oni kupują oczami, tak? Visual Ale product. ale z drugiej strony są bardzo zasobni.
ja pamiętam, jak kupiłem sobie kwiat doniczkowy w kwiaciarni, to ja go ratowałem do upadłego, a teraz ktoś kupuje, no akurat nie mamy bylinę, ale kupuje ktoś, nie wiem, jakąś gloksynię, coś tam przekwitło do kosza, następną kupuje, bo co to jest 15 czy 20 złotych, jak on zarabia 100 na godzinę. Ale jednocześnie ta grupa konsumentów, która jest niebranżowa, nie ma wiedzy, i wiedzę czerpie z tych wszystkich trendów i oni będą pytali, czy my jesteśmy ekologiczni, czy ten nasz produkt jest ekologiczny. Zróbcie z tego atut. Zróbcie z tego atut. I chcąc podsumować to, co żeśmy dotychczas powiedzieli, to należałoby moim zdaniem tak, zacząć od tego, że jest to możliwe. Produkowanie w substratach beztorfowych, za chwilę jeszcze o nawożeniu, wymaga innego podejścia, że warto już w tej chwili zaczynać wchodzić w substraty o zredukowanym udziale torfu. Jeżeli chcemy jakieś atuty podciągnąć, oprócz tego atutu, że jesteśmy pro-eko i pro-natura i sprzyjający, proszę Państwa, możemy się z tego śmiać lub nie, ale ten świat wokół nas tak funkcjonuje, on tego oczekuje i tego chcą. My zaopatrujemy całą Europę w sadzonki i wiemy, jak bardzo jest to ważne dla naszych klientów, którzy często są zmuszani również przez swoich kupców, no dobra, wy macie beztorfowe, ale w tym plagu jeszcze tam jest torf, my już też go nie chcemy. To są wyzwania, które będą przychodziły. Nie wiem, czy będzie to miało przełożenie na cenę, ale powiem Państwu taką małą dygresję. Byłem w zeszłym tygodniu na takiej bardzo ciekawej konferencji energetycznej w firmie, która produkuje wyroby medyczne, te takie pudełeczka na mocz, do badań, probóweczki, te dyspenserki i gościu mówi, stanąłem przed dylematem, nie byłem w stanie konkurować to pod Wrocławiem firma, nie byłem w stanie konkurować z Chińczykami. Dzisiaj cena dla mnie nie ma roli, nie gra roli, tylko dlatego, że jestem w stanie dostarczać swój towar, znaczy nie odgrywa roli, on jest na poziomie ekonomicznym, ale ja wychodzę z moim towarem na rynek, że został wyprodukowany w 100% z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. I tu nagle coś, co się wydawało zupełnie jakieś tam śmieszne, mówi, ja istnieję na całym rynku europejskim dzisiaj, kupują ode mnie, bo ja mam to, że wszystko mam z wiatru, z fotowoltaiki, z wodoru, niesamowita w ogóle firma i przedsięwzięcie. I tutaj to przesłanie dla Państwa, żebyście też to wykorzystali. Jesteśmy ekologiczni, nie zbadamy ten ślad węglowy, przechodzimy na substraty beztorfowe, staramy się, jesteśmy już mocno zedukowani i te praktyczne rzeczy, które dla nas w produkcji są do zapanowania, czyli łatwiejsze podlewanie, aczkolwiek częstsze. Chociaż Państwo wiecie, ja zawsze w firmie mówię, to tutaj pracownicy moi, którzy są, potwierdzą, lepiej niech 5 roślin wyschnie niż 100 zgnije. Po prostu lepiej jest przesuszyć niż zalać. Tutaj ryzyko zalania jest dużo mniejsze. I możemy dostarczać, szczególnie w tym obszarze klasycznych bylin do terenów zieleni, materiał, który lepiej będzie się aklimatyzował, korzenił, rósł w warunkach gruntu, nasadzeń. Właśnie, Zbigniew, dlaczego Twoi klienci to robią? Dlaczego oni produkują bez torfu? Dlaczego chcą od Ciebie bez torfu? Mam parę klientów, którzy użyją to naprawdę do marketingu. To znaczy oni mówią, ja już produkuję na substratach beztorfowych. To jest parę. Ale Gramofor już w ogóle nie robi substraty 100% torfowe. On we wszystkich uprawach ma część komponentów alternatywnych i to znaczy, że reszta moich klientów, to są dziesiątki klientów, które robią byliny, robi na substratach z obniżoną ilością torfu i z alternatywnymi komponentami i robią tak, bo im lepiej rosną te byliny. Większość klientów nie robi, żeby tak ekologicznie, ale żeby mieć najpiękniejszą produkcję, najpiękniejsze, najwyrównaniejsze, najzdrowsze rośliny. I to uzyskują. I uzyskują z 30 do 40% alternatywnych komponentów lepsze rośliny niż na samym torfie. I Gramofor sam już teraz ma 37% w całej ilości produktów alternatywnych, to znaczy więcej niż 1/3 wszystkiego, czego użyje, są produkty alternatywne.
To jest bardzo ważna informacja, że nie dość, że jest to możliwe, to jeszcze z tego, co w praktyce widzisz, jakość roślin uzyskiwanych na tych substratach ze zredukowaną ilością torfu z 40-50% alternatywnych komponentów jest lepsza. Czyli warto się Naprawdę. tym interesować, warto w tą stronę iść. Czyli myślę, że przekazaliśmy sporo pozytywnego przekazu, że warto o tym myśleć, warto się tego uczyć i możemy przejść do kolejnego panelu, gdzie panowie właściwie wszyscy zostańmy, bo to się tak bardzo łączy, tylko poprosimy jeszcze Karola, tak macie A jakieś... jeszcze zadam ze 2 pytania. Przepraszam, w pytanie imieniu od naszego publiczności. Karola, ty audytorium, się instaluj. Jesteś już bo dobra. pomimo bardzo pozytywnego zakończenia, no jednak wątpliwości powstały. Czy podłoża beztorfowe będą wymagały nowych inwestycji w sprzęt i wyposażenie? Czy podłoża będą wymagały nowych inwestycji w sprzęt i wyposażenie? Czy podłoża beztorfowe? Czy te same doniczkarki, te same maszyny? Myślę, że na dobrą sprawę to jest standard. Jeśli zmiana albo ulepszenie dotychczasowych stosowanych urządzeń, to tylko inwestycja ewentualnie w nawadnianie. Bo to się wiąże z częstszą, ale z mniejszymi dawkami. No, bardziej precyzyjne nawadnianie. Czasami to nawadnianie, zwłaszcza przy produkcji szkółkarskiej, jest różne. Jednym słowem, jak każda nowa sytuacja, tworzy nowe biznesowe przestrzenie i Advisor oraz inne firmy zajmujące się nawadnianiem będą zacierały ręce, bo tak jak będziemy przechodzili na beztorfowe, to będą lepiej sprzedawali systemy nawodnień. Okej, same pozytywy. To jeszcze mam dwa Jeszcze pytania. jakieś To jeszcze pytanie mam macie? 2 pytania. Przy czym drugie zadam na samym końcu, bo to będzie łączyło się z następnym panelem. Temat chwastów. Pewnie za często się pojawił temat kompostu, więc jak teraz kwestia chwastów? Chwasty w substratach beztorfowych i zredukowanym torfem. Jacku. To wiąże się z zastosowaniem kompostu, ponieważ tak naprawdę to kompost będzie niósł to największe ryzyko. Jeśli w kompostowni, tych dużych kompostowniach, takich wykorzystywanych przez firmy produkujące podłoża, jeśli będzie zachowany odpowiedni reżim produkcji, ryzyko chwastów będzie minimalne. Ja tylko dodam, że podczas kompostowania temperatura potrafi wzrosnąć do 60-70 stopni Celsjusza i jest to jakby taka częściowa pasteryzacja. To wystarcza, żeby zabić nasiona chwastów, bo do tej masy kompostowanej trafiają po prostu różne odpady. No nie powinno się jakby wyrzucać roślin z żywymi nasionami chwastów, czyli dojrzałymi, no ale jak to jest kompostowanie Ale to miejska, był wszystko standard. Część z Państwa pamięta, że komposty te klasyczne, ogrodnicze przed laty, one szczególnie wysiewne komposty były parowane jednak, żeby, No to wtedy żeby właśnie zabić do- chwasty. i A teraz to odkażanie, kompostownie przemysłowe ten proces muszą przeprowadzić prawidłowo. No a to znowuż jest nie na własną rękę, tylko to jest rola Wasza, mam na myśli firmy substratowe, żeby to sprawdzać i żeby już gwarantować nam tutaj ogrodnikom, konsumentom badanie czysto właściwy pod kątem tak. mikrobiologicznym, nie? W ostatniej chwili wpadło właśnie mi pytanie. O ile procent może zwiększyć się potrzeba nawodnienia? Maciej, jeszcze raz, bo nie... O ile procent może zwiększyć się potrzeba nawadniania? Zwiększyć się. Zwiększyć się. Czy można to powiedzieć? My tu nie słyszymy, bo nam się odbija dźwięk, dlatego... Znaczy, no nie wiem, czy można powiedzieć, że się zwiększy, tak? Jeżeli mamy doniczki ustawione na zagonie i mamy deszczowanie, im większe przestrzenie między doniczkami, tym oczywiście te straty będą większe, bo część wody nie trafia do doniczek. Jak popatrzymy sobie to na rzut z góry, to doniczki zajmują może 20-30%, a reszta wody trafia pomiędzy doniczkami, tak? Ale to dotyczy każdego Tak, wtedy, to wszędzie. każdej uprawy. Nie, chodzi mi o to, że przy tym dawkowaniu częstszym, a mniejszymi dawkami, to prawdopodobnie suma 2 dawek będzie większa niż jednorazowa dawka przy torfie. Ale jakby tutaj nie sądzę, żeby to były bardzo duże różnice. Ja to bym może powiedział, to zależy od kilkanaście procent. umiejętności i sposobu, w jaki tą wodę będziemy podawali. Bo jeżeli ją Też. tak będziemy podawali, że ona nie będzie przelatywała przez ten substrat, tylko będzie to wiele dawek mniejszych, to zużycie nie musi być większe. Natomiast jeżeli będziemy deszczowali bardzo mocno z góry, to będzie większe zużycie ewidentnie.
No i Okej, co to za w tym takim idzie, razie- niestety też obciążenie środowiska, bo w większości wypadków deszczujemy roztworami nawozów, prowadzimy fertygację. No to ja nie chcę się wpuszczać w te wszystkie takie wątki, które, proszę Państwa, są może trudniejsze, bo my na nie nie mamy wpływu i może nam się to podobać albo nie, nie unikniemy tego. Na pewno warto, wchodząc w substraty beztorfowe, myśleć o dobrych systemach nawodnieniowych, bardziej precyzyjnych systemach nawodnieniowych. Proszę Państwa, jednak podzielę się z czymś, miałem nie straszyć, ale to tak jak w wiele obszarów naszego życia, ja to widzę w ten sposób, że dzisiaj zmuszają ogrodników do ustawodawcy, tak, do substratów beztorfowych, które już wiemy, że wymagają większej fertygacji, większego zużycia wody i następnym krokiem, bo to już w Holandii rozmowa na ten temat jest, to teraz używacie tyle wody i tyle roztworów, że już nie możecie robić tych szkółek tylko na matach, tylko musicie zamykać wasze szkółki i wprowadzać wszystko w system zamknięty obiegu. Co jest oczywiście, ja jestem przyrodnikiem, jestem 100% za, tylko to jest taka kasa, na którą większość ogrodników nie będzie stać. Marże na naszych produktach takie wysokie nie są. To jest tak jak w Holandii jest z pomidorami, że tam już nikt nie spuszcza do kanału wody, wszystko jest w zamkniętym obiegu, a nasz rejon Kalisza i parę innych jest totalnie zasolony, całe grunty, wszystkie wody gruntowe, bo tych regulacji nie ma. Ale tak nas będą po kolei tutaj osaczali, więc gdzieś tam w głowie to zachowajcie, a jak chcecie być bardzo pro-eko, to zacznijcie myśleć, bo ten recycling jest do zrobienia nawet prostymi metodami w szkółce. My mamy wiele powierzchni tutaj w takich niedużych naszych doświadczalnych, gdzie w prosty sposób zbieramy wodę, po prostu folia pod matami, na folię piasek, mata i zbieramy to i filtrujemy i jest to możliwe. Więc też jak chcecie znowuż wykorzystywać marketingowo i tą swoją przewagę konkurencyjną budować, to warto o tym pomyśleć.